Cześć! Dzisiaj mały pojedynek. Chłodzenia boksowego od AMD, co jest dodawane do Ryzena 9 kontra chłodzenie AIO SunClub 2 360 mm. Zobaczymy sobie, jakie są różnice w temperaturach. Tak mniej więcej poglądowo, jak można się spodziewać jakich różnic temperaturowych. I czy takie chłodzenie boksowe daje radę, czy może być naszym chłodzeniem przez jakiś czas, jak nie mamy chwilowo budżetu na inne chłodzenie. To się w tym odcinku okaże. I tu nie będę przedłużał. Wpierw zobaczcie sobie wyniki, jakie uzyskałem w testach, jak to wygląda, a później ja się wypowiem, podsumuję, powiem wam parę słów na ten temat. Widzieliście wyniki. Najpierw omówię temperatury dla 3,8 GHz, 1,15 napięcie. Tak, takie jest spokojnie wystarczające. Domyślnie jest 1,25. Ale czym niższe napięcie, tym niższe temperatury, więc jest stabilnie. Ja na tych napięciu kiedyś nawet 3 godziny zrobiłem sobie test, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku. Plus do tego jeszcze kilka innych programów. Corona, inne tam etc., żeby to inne benchmarki, żeby posprawdzać dokładnie, czy się nie wykrzaczy żaden błąd. I jest ok. I zauważyłem między boksowym a AIO 10-15 stopni nawet różnicy na testach. Tak jak tam widzieliście. Jest zacnie. O kulturze pracy później powiem tych chłodzeń. Jak chodzi o wartości 2,4 GHz, 1,35 napięcie. Tak, na takim napięciu chodzi to stabilnie. Przetestowałem nieraz. Tak użyłem. Tu nie chodziło o podkręcanie, tylko zobacz ewentualnie jak podkręcimy procesor, odsyłowanie, jak to będzie działało. I tutaj różnice troszeczkę wyglądały, od maksymalnej było około 10 stopni. Średnia mniej więcej wygląda, jakby to powiedzieć, tam było kilka, 4, 5, 6 stopni różnicy. Też zależy od obciążenia. Ten procesor może chodził, nie wiem, wydajniej, lepiej, mniej się mu grzał. Raz, dwa, że tu większe napięcie mamy, 3 i to. I dlatego stąd te różnice mogą być mniejsze po prostu. Tu 1,15 i 1,35 napięcie. Więc tu już niewielkie różnice były, ale zawsze są jakieś. A jak chodzi o kulturę. Oczywiście wszystkie te oba chłodzenia były przetestowane na płycie głównej. Maksymalne obroty wszystkich wentylatorów były włączone w obudowie. Tak, na maksa, żeby przetestować jak to działa. Jakie są najniższe temperatury osiągalne dla tych chłodzeń, jak to wygląda. Test w OCTC był przetestowany godzinę czasu, ale to już wiecie, czytając tabelę. Tylko z tym, że jak chodzi na przykład dla mnie, AIO jest świetnym wyborem, ale już mówię dlaczego. Powietrzne na niezłe wyniki, daje radę, polecam, jak nie macie na razie budżetu na chłodzenie, lepiej poczekać, założyć te i z czasem sobie uzbierać i kupić jakieś porządne AIO. Tak na przykład jak ja zrobiłem. Niektórzy powiedzą, że to jest przegięcie, ale te chłodzenie jest jedno z wydajniejszych chłodzeń na rynku, a zarazem w dobrej cenie, jak chodzi o 360. Naprawdę jest cena zacna. Nie jest jakaś taka bardzo wyśrubowana. To tak na marginesie. A powietrzne chłodzenie naprawdę szumiało. Sami posłuchajcie. AIO jest bardzo cichutkie. Praktycznie go nie słychać. Próbowałem nagrać teraz to w poprzednim materiale, żeby wam zaprezentować. Mikrofony nie łapią tego dźwięku. Praktycznie jest niesłyszalny.
Naprawdę trzeba się, musi być idealnie cisza, mówisz, to jemu na biurku, jak sobie blisko stanąłem, posłuchałem, wsłuchałem, to coś tam minimalnie, ale jak będzie na podłodze stał, czy tak normalnie korzystał, nie słyszę praktycznie tego chłodzenia. Prędzej usłyszę inny wentylatorek w obudowie niż te AIO. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tego typu AIO 360 się nadaje idealnie, tak jak na przykład dla mnie, gdzie komputer potrafi chodzić po 10 godzin. Zależy też właśnie, ile korzystamy z komputera. Jak on pracuje mocno. Czy godzinkę, dwie pogramy sobie, czy takie sprawy. Więc to jest pojęcie względne. Przy grach około 50 paru stopni się utrzymuje temperatura. Na obydwu, tak ogólnie na obydwu 50-60 stopni w grach. Tutaj tego tak nie testowałem, nie sprawdzałem dokładnie. Myślę, że to są takie granice, że czy przy tym to nie ma znaczenia, bo i tak to ładnie chodzi, ładnie utrzymuje temperatury. I te temperatury, które były osiągalne w moich jakichś tam wstępnych testach, nie rzutowały na sprawność tego na pewno procesora. W granicach do 60 stopni, myślę, to jest zacna temperatura. Więc moim wyborem na pewno jest chłodzenie AIO. Jestem zadowolony z niego, z zakupu tego chłodzenia. Polecam tą serię, na pewno Be Quieta, czy mniejsze chłodzenia. I takie moje spostrzeżenie, że przynajmniej tę 240 to trzeba zamontować tą chłodnicę. 120 jest dobry do jakichś malutkich, biurowych komputerów, które dłużej też chodzą, żeby te temperatury były niskie. Do mniej wymagających procesorów. Jakichś niższych modeli Ryzenów czy Inteli. To jak najbardziej. Ale w komputerach, gdzie mamy do gier, czy mocniejsze procesory, przynajmniej 240 mm, myślę, dla mnie to jest minimum. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, wejdź na Instagrama, na TikToka, na Discorda, bo tam masz cały czas powiadomienia o live'ach sporadycznych, o filmach i czasami sobie też razem porozmawiamy i w coś pogramy. Mam zamiar z wami grać właśnie tak, tylko nie na live'ach, tylko tak ogólnie sobie usiąść kiedyś w coś tam sobie z wami pograć. Na razie, cześć, pa jeszcze raz, pa pa.